Zostaje nam Custom Night, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, tryb 4.25. Znalezienie 5 puszaków w całej lokacji, podczas gdy wszystkie animatroniki znajdują się na najwyższym poziomie trudności. Czyli noc jest krótsza i ciężko się broni przed wszystkimi innymi. Szczerze dosyć prosty tryb, bo zajęło mi 2 podejścia, żeby go przejść, nic takiego strasznego, ale muszę powiedzieć, że gra się w to dosyć przyjemnie. Myk polega na tym, że Custom Night to jest takie zwieńczenie potencjału, jaki wprowadza nam A Shadow Over Freddy's. W nocy drugiej było podążanie za dźwiękami, w nocy piątej był taki test sprawności, musisz przejść 20 razy w dobrych kierunkach, z czego praktycznie cały czas było się otoczony przez animatroniki, a tutaj musisz zbierać przedmioty. I to nie jest tak, że jak w nocy trzeciej i czwartej, gdzie raz znajdziesz te przedmioty i przy następnym podejściu będą znajdowały się dokładnie w tych samych miejscach, więc możesz przejść wszystko na luzie. Co fajnego w trybie 4.25 to, że trzeba się jednak rozejrzeć, poszukać, prześledzić całą lokację. I to nie jest coś, do czego można znaleźć jakiś samouczek, bo prawie każda strefa może mieć ukrytą figurkę gdzieś dookoła. Wszystko jest randomowe, więc trzeba się rozejrzeć. Więc jest taka legitna, fajna noc, bardzo przyjemna do ogarnięcia. Ogólnie miałem sobie w tym odcinku opowiedzieć ogólnie o całym A Shadow Over Freddy's. Powiem, że gra jest dobra. Wiele osób próbowało w taki 2D free roam, ale praktycznie nikomu się to nie udało. Gry często były anulowane, bardzo często też, jeśli by w ogóle wyszły, to nie wykorzystywałyby nawet połowy potencjału, który wykorzystał ASOF. Często jeśli o to chodzi, to ludzie wykorzystują motywy, że fabuła idzie do przodu, a nie że animatroniki łażą dookoła. Jest taka inna gra, którą mi ktoś pokazywał, nie pamiętam czy to wciąż żyje, ale tak czy tak byłoby to spoilerem, więc bez szczegółów. Główna intencja polega na tym, że wchodzisz do jednego pokoju i walczysz z konkretnym animatronikiem, wchodzisz do następnego pokoju i walczysz z konkretnym animatronikiem. Taka zamknięta, ciągła linia fabularna. Bardzo podobnie, ale na mniejszą skalę robił to Scott Sister Location, co też tak średnio wychodziło w tym sensie, że było w tym mało gry. Bardziej po prostu visual novel z małymi elementami gry zręcznościówki, jakichś tam prostych zadań. Może były jakieś fangamy, które planowały to zrobić w jakiś ogarnięty sposób. Wiem tyle, że Pobus 2 planował bardzo podobny gameplay z Batonsem, że ja osobiście planowałem i może dalej planuję fangame, w którym coś takiego się pojawi, ale póki co A Shadow Over Freddy's to jedyna gra, która cały ten motyw wykorzystała w dobry sposób. Przynajmniej póki co, może jeszcze ktoś pojawi się, ktoś zaszaleje, nikomu nie broni i chętnie zobaczyłbym, co nie ma im do pokazania. No ale tak spojrzeć na gameplay tej gry z innej strony. Największy problem, jaki ludzie mają z tą grą, to to, że jest to za cicha, za spokojna gra. Za mało się dzieje, może się wydawać, że to jest za nudne, za długie czy coś. Można rozmawiać z kimś grając jednocześnie w grę, ale z drugiej strony to jest właśnie spowodowane plusem tej gry.
Jest tu klimat, spokój, cisza dookoła, niepewność i tak dalej. Też na obronę gry mogę powiedzieć, że to słyszałem od osoby, która grała w pierwszą wersję gry, a potem Fisnum zareagował na krytykę, przyspieszył grę. Odwracanie się jest szybsze, noc jest w miarę krótsza, szybsza animatroniki, żeby było to coś zbalansowane. Wciąż, nie wszyscy muszą pokochać tą grę i rozumiem, że dla niektórych ludzi może to być następny nudny fangame, w którym mało się dzieje, a poza tym do mnie osobiście trafia totalnie. To bardzo fajna, prosta mechanika, wykorzystana w bardzo ciekawy sposób. Gra jest ogarnięta z wielu różnych stron. Ładnie ogarnięte lokacje, animatroniki, gra działa normalnie bez żadnych problemów, mechaniki są ok, fabuła jest dosyć ciekawa i naprawdę ciężko się tutaj do wielu rzeczy uczepić. Minimalne błędy przy wyjściu gry zostały szybko naprawione. Z fabułą tutaj mam taki śmieszek, że pisząc wiele fanfików, jakoś dosyć często staram się dać ofiarom sprawiedliwość i trochę znęcam się nad Williamem. Jedna z moich pierwszych teorii na kanale polega na tym, że FNAF 1 to koszmar Williama, po tym jak zginął w Springtrapie, ale przed FNAF 3. Więc w miarę tutaj jest ukazany podobny motyw na trochę inny sposób. No oczywiście teraz już mnie nie przekonuje tamta teoria z wielu różnych powodów, ale taka była moja wersja, moja pierwsza wizja ever i temu jest poświęcony mój pierwszy fanfic ever, który napisałem też. W tym fangame'ie tutaj, w tej historii wszystko jest pokazane w bardzo mroczny, wyraźny sposób. Historia Williama jest ekstremalnie edgy, czy tam w minigierce Nocy Czwartej słychać jakieś bardzo nieprzyjemne dźwięki znęcania się na zwłokach. To jest ta strona horroru, w którą raczej nie lubię się zapuszczać, ale jest mimo wszystko dosyć rzeczowa. Historia z psem Williama mocno striggerowała ludzi, co też spełniło swój efekt. Pogłębia w jakiś sposób wściekłość, nienawiść do głównego złoczyńcy całej serii FNAF-a, no ale też sprawia satysfakcję, kiedy na koniec widzimy, że zdech na śmierci nie żyje. W porównaniu do innych fangame'ów nie ma tutaj za dużo tego, co dosyć lubię w takich grach, to znaczy sekretów. Oczywiście chyba, że są tam jakieś bonusy, których nie zauważyliśmy, ale generalnie nawet jeśli tam nic nie ma dodatkowego, to nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Gra sama się dobrze broni bez tego. Szczerze to trochę śmieszne, bo zwykle przeszkadza mi, jak we FNAF-ie Scott robi całą grę, a w niej mały drobny secret. We FNAF 4 nie było praktycznie nic, w FNAF SL była jedna mała minigierka. No tutaj w Shadow over Freddy's dosyć mało, a ja już jestem usatysfakcjonowany, także propsy. Największym secretem, misją do odblokowania czegokolwiek są znajdźki pluszaki, które bądź co bądź dosyć łatwo znaleźć. Nie pamiętam tego dokładnie, ale zdaje mi się, że istniało ryzyko, że nie złapię jednego pluszaka. Zdaje mi się, że Chicky albo Foxy'ego. Uratowało mnie w tym miejscu to, że zdechły mi następnej nocy, jak się rozglądałem, to przypadkowo znalazłem zabawkę, której w ogóle wcześniej zapomniałem. To chyba był Foxy, z Chicką trzeba było tylko otworzyć kuchnię. Jak już mówiłem, na Shadow over Freddy's można porównać do takiej fuzji FNAF 4 i FNAF SL-a, gdzie z 4 bierze nasłuchiwanie dźwięków, a z SL-a ten udawany free roam. Mimo wszystko oba te motywy są wykorzystywane w dosyć wyjątkowy sposób, bardzo ładnie rozwinięty w porównaniu do oryginałów i naprawdę ciężko tutaj coś dodać, potencjał jest bardzo silnie wykorzystany. Są rzeczy, które inne gry mogłyby oferować w mechanice, w
tym stylu. Wiemy tyle, że PopGoes 2 planował zrobić coś takiego, że tu łażąc dookoła lokacji musisz w pewien sposób naprowadzić animatroniki w konkretne miejsce, łażąc dookoła. Ja też miałem taki totalnie inny koncept, ale też cały taki format można wykorzystać na różne sposoby. Widać, że to tutaj idzie bardziej w eksplorację, tak spokojnie, powoli możesz się rozejrzeć, możesz szukać konkretnych rzeczy i widać, że bardzo profesjonalnie jest to wszystko ogarnięte. Ja szanuję. Ostatecznie dochodzimy do końca. Zbieramy wszystkie pluszaki i tyle. Koniec. Custom Night nie jest kanonicznym, a przynajmniej nie ma jakiegoś wpływu na fabułę. Nie dostajemy następnika scenki, ale nic i tyle. To koniec. A Shadow over Freddy's. Mam jedną gwiazdkę, to tyle, no i... Oj, co to? Czuję tutaj inspirację od znanego artysty Emila Macku i Five Nights at Candy's 3. Ale ogólnie czułem trochę klimatem FNAF 3 cały czas tutaj trochę, zwłaszcza przy marionetce i jej opowiadaniach. Ale cóż, co jak co, to tutaj to jest teaser czegoś, jakiejś potencjalnej przyszłej gry Fisnoma. Ogólnie mogę was ostrzec, że ten teaser wygląda jak coś, co zostało stworzone tylko po to, żeby było niepokojące, przerażające, więc miejcie to na uwadze, jeśli chcecie dalej oglądać, bo zaraz wam pokażę, co się tutaj kryje. Także dziękuję wam za oglądanie. To było A Shadow over Freddy's. To tyle. Bardzo fajnie mi się to nagrywało, bardzo fajnie grało, choć nie dałem rady wrzucić odcinka codziennie, to i tak nie zniechęca mnie do utrzymywania jakiegoś stabilnego tempa. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnych seriach. Hee hee hee.